Hej, witajcie, z tej strony Luchuś. Moi drodzy, po przeczytaniu tytułu pewnie myślicie, że to clickbait i robię sobie z was jaja, ale nie. To prawda, która została potwierdzona przez samych twórców serialu. Zapraszam do oglądania. Dajcie znać w komentarzu, czy dostaliście powiadomienia, przypnę wam serducho i pamiętajcie koniecznie o subskrypcji i dzwoneczku, by być na bieżąco. Moi drodzy, jak wiecie, w sezonie drugim zadebiutowały dwie postacie, których zadaniem jest ostro namieszać w miłosnych relacjach bohaterów, a mowa tu oczywiście o nikim innym jak Kagami i Luce. Jako że już jesteśmy po zakończeniu sezonu drugiego, mogliśmy zauważyć, jak nasi główni bohaterowie reagują na te nowe postacie. Zarówno Kagami, jak i Luka dostali po 2 odcinki czasu antenowego. Pierwszą reakcję mogliśmy zauważyć w odcinku Riposta, gdzie zadebiutowała Kagami, wysyłając Adrienowi pierwsze sygnały. W odcinku Kapitan Hard Rock to Luka przejął inicjatywę. Gdy w pobliżu Marinette nie było Adriena, Luka zakręcił się wokół naszej graniastowłosej. Kolejny popis nowi bohaterowie dali w odcinku Frozen, gdzie to Kagami idealnie wręcz wykorzystała całą sytuację. Działo się, moi drodzy, oj działo się. Co wiemy o Luce i Kagami? Są na pewno mądrzejsi niż nasze główne perełki, tak? Dobrze słyszeliście, wcale nie mam błędów w scenariuszu i z pełną świadomością mówię, że Luka i Kagami mają poukładane. Przy nich wszystkie miłosne interakcje nie wyglądają jak komedie, jak to miało miejsce w przypadku Marinette i Adriena. Spójrzcie na Kagami. W przeciwieństwie do Marinette nie jest ciepłą kluchą i doskonale wie, kiedy zaatakować. Jak widać, dominuje w walce o serce Adriena. A Luka? Luka, iż jest najstarszy z całego towarzystwa, również ma dobrze poukładane. Ten spokój, jaki w sobie ma, daje mu dużą przewagę nad Adrienem. Oczywiście Luka jest świadom tego, że Marinette buje się w blondasie, ale mu to nie przeszkadza, ponieważ doskonale panuje nad całą sytuacją. Pewnego dnia zaatakuje z dużo większą siłą, która niestety może źle odbić się na Marinette, bo jak wiemy z opisu sezonu drugiego, sprawi on jej wiele przykrości i zmartwień. A wracając do tytułu mojego filmu, o którym wspomniałem na początku, już śpieszę, moi drodzy, z wyjaśnieniem. Niedawno na Twitterze, w sumie niedawno, w tamtym roku, jedna z użytkowniczek zadała pytanie Winniemu. Cześć Win, chciałabym się dowiedzieć, czy Luka zaczął podkochiwać się Marinette w odcinku Frozen. Wiem, że trochę późno, ale chciałabym się po prostu upewnić, że niczego w serialu źle nie interpretuje. Winnie odpowiedział, on zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia w odcinku Kapitan Hard Rock, kiedy to spotkali się po raz pierwszy. Moi drodzy, jak wiemy, w nadchodzących sezonach twórcy stawiają na realizm. Właściwie zaczęli już w sezonie drugim, ale mniejsza. Do czego zmierzam? Uważam, że zarówno Kagami, jak i Luka będą pierwszymi partnerami naszych głównych bohaterów. Po co? A po to, żeby w późniejszym czasie związek Marinette-Adriena był bardziej realny. Luka i Kagami są czymś, przez co bohaterowie muszą przebrnąć, by móc ruszyć dalej. Bo skoro ma być realnie, to odpowiedzcie sobie sami na pytanie, ile znacie związków, w których partnerzy ze swoimi pierwszymi partnerami zostają z nimi przez całe życie. Oczywiście są wyjątki od reguły, zdarza się to, ale rzadkość. Dlatego też myślę, że Marinette i Adrien muszą mieć kogoś, by potem trafić na siebie. Żeby było bardziej realnie, tak jak i w życiu, gdy ma się różnych partnerów, tak i tutaj nie mogą być całe życie tylko Marinette i Adrien. Wcześniej musi być ktoś jeszcze. Na pewno znacie z filmów i seriali taki motyw, że przyjaciel z dzieciństwa albo pierwsza miłość zostaje ostatecznie partnerem głównego bohatera. Tak też może być w Miraculum, ale zauważcie, że zawsze musi być ktoś pomiędzy, taki jakby zapychacz. Dlatego uważam, że Luka i Kagami będą pierwszymi partnerami naszych bohaterów. Z opisu sezonu drugiego wynika, tak jak już wcześniej wspomniałem, że to postacie, które mają namieszać w relacjach naszych głównych bohaterów. Zatem taki bieg wydarzeń, jaki przedstawiłem wam w formie teorii, byłby moim zdaniem wręcz idealny. Każdy chyba wie, że finalnie Marinette i Adrien będą parą, ale żeby mogło się to ziścić, muszą przebrnąć przez wiele trudności, a tymi trudnościami będą nie kto inny jak Kagami i Luka. Pamiętajmy, że twórcy na spokojnie wprowadzają różne motywy na kolejnych sezonów i uważam, że akurat w tym temacie może coś ruszyć w sezonie trzecim. Jak dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie Luka Nette, a przypnę wam serducho i dajcie znać w komentarzu, co myślicie o mojej teorii. Czy Marinette będzie w związku Luką, a Adrien z Kagami? Czy te postacie nie otrzymają jednak tak dużej roli w serialu? No, a może macie inne teorie? Piszcie śmiało, chętnie przeczytam. Dziękuję bardzo za obejrzenie i do następnego. Bye bye.